Naukowcy wykorzystują fale terahercowe do badania maleńkich struktur w komórkach mózgu, które zwane są mikrotubulami i mogą być powiązane ze świadomością. Podobno wstępne eksperymenty sugerują, że właśnie mikrotubule zachowują się inaczej podczas znieczulania, kiedy świadomość jest wyraźnie zmieniona, natomiast wciąż uważają naukowcy, że te dowody są niejednoznaczne. Obecnie dyskutują w ogóle, czy efekty kwantowe w mózgu są rzeczywiste, mierzalne, czy jedynie jest to teoretyka. Fale terahercowe są bardzo bliskimi krewnymi fal milimetrowych, natomiast znajdują się jeszcze wyżej w widmie elektromagnetycznym, co oznacza, że mogą odczytywać właśnie subtelne odciski drgań cząsteczek bez z kolei szkodliwego promieniowania rentgenowskiego i jego efektów. To w powiązaniu z tym wszystkim czyni je szczególnie użytecznymi do badania właśnie miękkich, zmiennych struktur, takich jak mikrotubule w mózgu, które też poruszają się wewnątrz żywych komórek. Natomiast naukowcy wykorzystują je, aby badać mózg. A to wszystko w celu, by sprawdzić, czy te mikrotubule mogą drgać w sposób kwantowy, który z kolei będzie znikał podczas znieczulenia i wracał wraz ze świadomością. Część z badań na zwierzętach sugeruje, że właśnie w ten sposób może to wszystko wyglądać. W 2024 roku badacze Uniwersytetu Maryland podali szczurom związki stabilizujące mikrotubule. W tym badaniu zauważyli, że zwierzęta straciły przytomność pod wpływem znieczulenia. Oznaczałoby to w takim razie, że struktury te mogą odgrywać rolę właśnie w świadomości. I chcieli sprawdzić też przy okazji, jak reaguje mózg na mikrotubule, które zostały w jakiś sposób zmodyfikowane lub był jakiś inny wpływ na nie. Problem w tym wszystkim jest taki, że badanie wewnątrz żywego mózgu tych mikrotubul jest bardzo trudne. Nie można ich zmienić jak za bardzo chemicznie, nie można też obserwować efektów w czasie rzeczywistym. Natomiast w tym pomagają też skanery terahercowe, o których wspomniałem. Podobno według naukowców terahercowe narzędzia pomagały pierwotnie tylko w badaniach przygotowanych próbek na cienkich skrawkach tkanek, wychwytywały wtedy, w jaki sposób cząsteczki się poruszają i drgają podczas wpływu tych fal. Natomiast w nienaruszonym mózgu nie było wcześniej to wykorzystywane. Z kolei, jeśli w przyszłości fale terahercowe uwiarygodnią tę aktywność molekularną działającą w mózgu, to być może tego typu nieinwazyjne skanery będą pierwszym poważnym elementem, który by wskazywał na to, jak i gdzie znajduje się świadomość. Warto o tym wspomnieć, ponieważ o mikrotubulach już nagrywałem dawno temu. Było to związane z tym, co przedstawiał pan Penrose, bardzo zacna postać, a naukowcy bardzo są zainteresowani tym wszystkim, ponieważ chcieliby wykluczać proste, banalne efekty, powiedzmy nagrzewanie, rozpraszanie, pokazać, że ten sygnał faktycznie jest powiązany z funkcją neuronalną, a nie jest tylko efektem ubocznym na działaniu mikrotubul. Coraz bardziej się do tego zapatrują i widać, że jednak jakieś badania w tym kierunku postępują. Badacze oczywiście tutaj się bardzo, że tak powiem, podniecili tym wynikiem pierwszych badań sprzed 2 lat i tak dalej. To też ostatnio wspominałem w innym nagraniu, że tego typu badanie już dosyć długo trwało i faktycznie było powiązane z tym, o czym tutaj jest mowa. Też badano kiedyś przypadki, gdzie efekty kwantowe z kolei były źle interpretowane lub zbyt wcześnie zostały odrzucone i było to związane przede wszystkim z sytuacją, że owe cząsteczki w badaniu występowały poza swoim naturalnym środowiskiem biologicznym, co wpływało na wyniki interpretacji tego badania. I tutaj właśnie warto wspomnieć, że według źródła w 2025 roku Pusuluk Gasa, czyli międzynarodowy zespół, opublikował artykuł w recenzowanym czasopiśmie Entropy zatytułowany Quantum Models of Consciousness from Quantum Information Science Perspective. W tym artykule przeanalizowano 3 koncepcje, powiedzmy, kwantowego umysłu. Pierwsza z nich zakładała właśnie mikrotubule Rogera Penrose'a, o których wspomniałem, i Stuarta Hameroffa. Według nich i według tej całej tutaj koncepcji struktury te mogą działać jak kwantowe mini-komputery w umyśle. Druga z teorii to pola elektromagnetyczne, które, właściwie jedno pole elektromagnetyczne związane z mózgiem, które scalałoby aktywność neuronów w jeden strumień świadomości. Trzecia koncepcja zakładała klastry Posnera Matthew Fishera, według którego cząsteczki fosforanów tworzyłyby strukturę przypominającą piramidy, które z kolei mogłyby chronić delikatne stany kwantowe wystarczająco długo, by wpływać na
pamięć. Zespół Gassa przetestował te pomysły przy użyciu właśnie prostych modeli spinowych, tak aby właśnie nie wpływać na to, że badanie odbywa się poza tym środowiskiem naturalnym. Wniosek z tego i badań wynikał jednoznaczny, to znaczy klastry Posnera wypadały najlepiej, pola elektromagnetyczne mogły pomagać w synchronizacji obszarów mózgu, a mikrotubule pozostawały raczej spekulatywne. Natomiast uważają je wręcz przeciwnie za interesujące, ponieważ są uporządkowanymi dynamicznymi polimerami w neuronach i naukowcy mają jedyny problem. Potrzebują czegoś więcej, by mieć pewność, o czym mogą mówić i w sposób jednoznaczny przedstawić koncepcję jako, powiedzmy, najbliższą realności w tym odniesieniu. Problem w tym wszystkim jest taki, że według naukowców mózg jest bardzo trudnym środowiskiem dla efektów kwantowych, ponieważ sugerują, że właśnie gorąca, galaretowata taka zupa to nie jest sterylny komputer kwantowy, a dzisiejsze komputery kwantowe podobno wymagają temperatur bliskich zeru absolutnemu. Natomiast mózg działa w temperaturze około 37 stopni Celsjusza. Z informacji wynika, że fizyk Max Tegmark oszacował, że właśnie efekty kwantowe w mikrotubulach rozpadałyby się w czasie około 10 do minus 13 sekundy, praktycznie wręcz działoby się to niezauważalnie i natychmiast. Według Gassa, która prowadziła te badania, to by utrudniało utrzymanie koherencji, natomiast Pusul z kolei twierdzi, że efekty kwantowe mogą mieć znaczenie, ponieważ proces dekoherencji nie usuwa całkowicie, natomiast może pozostawić wzorce synchronizacji, które mogłyby się z kolei objawiać jako zsynchronizowane rytmy neuronów, właśnie powiązane ze świadomością, którą badacze chcieli tutaj wziąć pod lupę. Inni fizycy też uważają, że mikrotubule to tylko część. Powiedzmy Michael Prawika sugeruje, że pamięć działa bardziej jak hologram tworzony przez sieci neuronowe. Dodawał też spekulatywną swoją własną ideę, że podczas znieczulenia funkcja falowa może przechodzić do struktury mózgu działającej jak brama do innych wymiarów, by później ponownie się aktywować. Zderzenie pomiędzy spekulacjami, nauką wciąż sprawia, że badacze są bardzo ostrożni i pozostawiają otwarci na różne możliwości, nie zamykając się na jedną i konkretną regułę, czy po prostu koncepcję, która powinna obejmować wszystko, łączyć efekt kwantowy, biologię, umysł i wskazywać to, czym faktycznie jest świadomość. Wychodzi więc na to, że na razie naukowcy nie są wciąż pewni, co z czym warto powiązać. Natomiast z tego badania, tutaj, które opisuje Popular Mechanics, wynika, że mikrotubule może niekoniecznie właśnie byłyby odpowiedzią na to wszystko, natomiast są pewni, że wpływ znieczulenia faktycznie odkłada się bezpośrednio na nich, co wpływa na świadomość ludzką, która w momencie znieczulenia zanika, czyli mają ten realny dowód, że faktycznie tutaj można jedno z drugim powiązać i o tym właśnie opowiadałem w poprzednim podcaście, do którego również zachęcam, aby go przesłuchać i jeżeli się podobało, daj łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, zostaw suba, kliknij dzwoneczek i widzimy się, a właściwie słyszymy w następnym nagraniu.